Ahoj, ahoj! Jestem Marinka, ambasador Czeskiej Republiki na polskim internecie. Co prawda samozwańczy, ponieważ nikt nigdy mnie tak nie nazwał i najprawdopodobniej nikt nigdy tak mnie też nie nazwie. Ale czasami mam wrażenie, że mam taką jakąś wewnętrzną misję i potrzebę bycia taką policją na social mediach, ponieważ gdzie tylko ktoś nie wypowie się na temat czy to Pragi, czy to Czech w taki sposób, gdzie przedstawia coś, co nie jest prawdą, to wtedy ja zawsze wkraczałam ubrana cała na biało i czuję potrzebę wyjaśnienia tego, żeby cała cywilizacja była świadoma, że nie, tak w Pradze to nie wygląda i wyglądać nie będzie. Także gdzieś tam mam taką misję. Co do podcastu, szczerze mówiąc, ja nie umiem w podcasty, okej? Powiedzmy sobie to szczerze. Jest to mój pierwszy podcast, pierwsze nagranie w życiu w takim formacie i nie ukrywam, jestem trochę ciekawa i zaintrygowana, jak to wygląda, ale bardzo, bardzo mi się to podoba. Powiem Wam szczerze, że wzięło się to stąd, ta moja chęć na tworzenie podcastów, wzięła się stąd, że jako dziecko należałam do kółka dziennikarskiego w szkole podstawowej. Pewnego razu pojechaliśmy do Radio Opole, gdzie szukali chętnego do tego, żeby pomóc zapowiedzieć pogodę. Czyli miało to wyglądać tak, że po prostu to dziecko miało odpowiadać na pytanie, jakie ciśnienie, co z wiatrem, jaka temperatura i tak dalej. No i nie było chętnych oczywiście. Tacy z nas przyszli dziennikarze, gdzie wiedziałam, że z dziennikarstwem nie było mi po drodze, ale żadne dziecko nie chciało po prostu brać w tym udziału, no więc ja chciałam. Ja chciałam, było to wyzwanie, było to coś nowego. No i zresztą przecież w radio ludzie mnie usłyszą i po prostu spróbowałam. Co prawda popełniłam błąd, ponieważ zamiast hektopaskale powiedziałam widzicie, do teraz mi to zostało. Powiedziałam heptopaskale. I potem wszystkie dzieci się ze mnie śmiały, ale ja byłam całkiem szczęśliwa, ponieważ wystąpiłam w Radio Opole i okej, ja wiem, że może to brzmieć śmiesznie, że w sumie te mniejsze województwo w Polsce ma jeszcze swoje radio, ale to jest super radio, okej? Tak więc w tamtym momencie gdzieś tam w mojej główce dziecka, które jeszcze nie do końca wie co i jak, zrodził się taki właśnie pomysł, i marzenie przy okazji, że bardzo chciałabym kiedyś, chociaż przez chwilę, pracować w radio. Marzenia tego do końca nie spełniłam jednak, ponieważ moje życie potoczyło się troszeczkę inaczej i poszłam w innym kierunku. Natomiast ten podcast jest w pewnym stopniu spełnieniem swoich dziecięcych marzeń w taki sposób, że mogę mówić o tym, co kocham i o czym uwielbiam mówić i ktoś może tego słuchać. Także gdzieś tam powiedziałem, że okej, to nie jest radio, ale prawie to samo, dobrze? Pomyślałam sobie, że swój pierwszy podcast chciałabym poświęcić na przedstawienie troszeczkę bardziej życia w Pradze tak ogólnie, nie wchodząc za bardzo jeszcze w szczegóły, ponieważ na tym chciałabym się skupić w każdym następnym odcinku, przeznaczając na każdy temat wystarczająco dużo czasu, tak żebym mogła się wypowiedzieć tak, jak chcę. Ale chciałabym zacząć może od czegoś takiego, co w sumie mnie jako pierwszą uderzyło, jeżeli chodzi o Pragę i moją przeprowadzkę tutaj. To są stereotypy, różnice i w jakimś stopniu takie jakby niespodzianki, jeżeli chodzi o Czechów, o Czechy i o to życie tutaj, tak? Ponieważ pamiętam to bardzo dobrze, że zresztą do teraz się to dzieje, kiedy mówię komuś, że mieszkam w Pradze, ale gdy poinformowałam przyjaciół, najbliższych, że wyprowadzam się do Pragi, wiele razy nawet nie jestem w stanie tego zliczyć. Tak naprawdę bardzo często pierwsza reakcja każdej osoby to do Czech? Ale po co do Czech? A jak poza tym, to w sumie będziesz miała łatwo, bo czeski jest bardzo prostym językiem, jak znasz polski i Czesi to prawie Polacy, także w sumie co to za zmiana. I powiem Wam szczerze, ja wiedziałam, że nie może być tak samo, ale kiedy teraz z perspektywy czasu i z perspektywy też osoby, która po czesku już mówi, tak, język polski często może pomóc z nauką języka czeskiego, ale tak samo jak może pomóc, tak samo może też zaszkodzić bardzo często, ponieważ ci tak zwani fałszywi przyjaciele również i w czeskim występują i myślimy, że rozumiemy, co ktoś do nas mówi, albo sami używamy słowa, które mamy wrażenie, że wiemy, co oznacza, czy wiemy,
co chcemy nim przekazać, a jednocześnie mówimy coś, co jest w najlepszym przypadku znaczy coś innego, w najgorszym jest obraźliwe. I tak, o ile można brać jakąś taką rezerwę, zachować jakiś dystans, jeżeli chodzi o to, to znaczy jeżeli osoba, z którą rozmawiamy, jest Czechem i wie, że my jesteśmy z innego kraju, na przykład z Polski, wtedy ta osoba nie będzie się obrażać, ponieważ wie, że istnieje możliwość niezrozumienia i tak dalej. Ale jednak ja nie uznaję półśrodków i szczególnie, jeżeli chodzi o języki, to dla mnie mówienie tak o nie jest wystarczające. Także jeżeli ktoś sobie chce, jakiś turysta chce sobie zamówić smażeni sir w czeskiej restauracji na Wacławaku w centrum miasta, to oczywiście można to zrobić nawet posługując się językiem polskim, można to zrobić nawet po angielsku. Także oczywiście, ale wiem, że kiedy właśnie nawiązując do tego języka, kiedy przeprowadziłam się do Pragi, to właśnie ogromne było moje zaskoczenie. Dodatkowo nie pomógł mi fakt, że kiedy się przeprowadziłam, tego dnia, kiedy się przeprowadziłam, był to także mój pierwszy ever dzień w Pradze i jakby nie wiedziałam, czego się spodziewać. Był to totalny spontan. Ale druga rzecz jest taka, że z lotniska miał mnie odebrać pracownik firmy, z którą się relokowałam do Pragi. Był on Czechem i niefortunnie użyłam w jego już samochodzie takich słów, które niezrozumiane mogły być odebrane jako niemiłe czy nieprzyjemne, ponieważ pamiętam, że użyłam takiego sformułowania: musimy poszukać tego pana. Czasownik ten w języku czeskim bynajmniej nie oznacza szukania w znaczeniu takim jak w polskim. Tak, i zdarzyło się mi tak, szczególnie gdzieś tam na początku mojej przygody z językiem czeskim, że myślałam, że rozumiem, co coś znaczy, jednak jak się później okazuje, jest to zupełnie coś innego i jakby źle użyte w ogóle nie ma znaczenia. Powiem szczerze tak, jeżeli chodzi o to, jak bardzo polski pomaga mi z czeskim, to powiedziałabym szczerze, że to śląski pomaga mi w rozumieniu wielu słów, które istnieją też w czeskim. Dlatego jeżeli chodzi o to, to powiedziałabym, że tak, znajomość śląskiego jest całkiem pomocna, bardziej niż znajomość polskiego. Ale jest to jakby moja perspektywa tylko i wyłącznie, więc jakby można się z tym nie zgodzić. Chociaż oczywiście ma to sens, dlatego że patrząc na historię, czy nawet samo położenie geograficzne, jest to jasne, tak? Co prawda, kiedy przyprowadziłam się do Pragi, powiedziałabym, że czeski nie był tak bardzo potrzebny, ponieważ głównie trzymałam się z ludźmi, którzy są tak zwanymi ekspatami, czyli osobami spoza Czech. Także głównymi językami był angielski i poniekąd troszkę włoski czy węgierski, ale z czeskim, mój czeski ograniczał się do rozmów w sklepie, restauracji, taksówce, czy pojedynczo wymienionych gdzieś tam zdań. Starałam się jak mogłam, ale ciężko było mi się tak jakby przebić, że tak powiem. Ponieważ to, co muszę powiedzieć o Czechach, jeszcze raz jakby od razu przypominam, że jest to moje zdanie. Natomiast Czesi mogą bardzo często wydawać się na samym początku troszeczkę zimni. Co chcę przez to powiedzieć? Z moich obserwacji wynika, że Czesi są indywidualistami w dużym stopniu i też to, co zauważyłam, to, że trzymają się w grupach, w swoich grupach, które bardzo często składają się z Czechów i Słowaków. I do takiej grupy czasami, szczególnie osobie młodej spoza Czech, trudno się dostać, nie znając nikogo, że tak powiem, wewnątrz, tak? I to, że Czesi mogą sprawiać na samym początku wrażenie zimnych i zamkniętych, jest zupełnie błędnym wyobrażeniem. Ponieważ nie chcę, żeby to brzmiało tak, że Czesi to zimni i nie lubią poznawać nowych ludzi. Nie o to chodzi. Przy głębszym poznaniu bardzo zyskują i okazuje się, że są bardzo gościnni, ciepli i niesamowici. Nawet pamiętam przy moich pierwszych doświadczeniach ze Czechami, słyszałam od innych właśnie ekspatów, że łatwiej dogadać się ze Słowakami, ponieważ Czesi są zimni, Słowacy są bardziej jak Polacy, bardziej gościnni, otwarci. No i przyznam bez bicia, że moje pierwsze miesiące życia tutaj
musiałam się z tym zgodzić, ponieważ takie właśnie miałam również doświadczenia. Jednakże teraz z czystym sumieniem mogę przyznać, że Czesi są przeuroczy, przesympatyczni i uwielbiam ich. Co jeszcze mnie zaskoczyło? Prócz języka i tego tak zwanego indywidualizmu, czy tych zamkniętych grup, o których właśnie mówiłam. Na przykład ciekawe było dla mnie to, że Czesi bardzo się lubią socjalizować w tych swoich grupach, co znaczy, że bardzo często można się spotkać z czymś takim, że po pracy, i to nie tylko w piątek, ale i w tygodniu, ludzie po prostu zbierają się z pracy i idą w tej swojej grupie na piwo. I to zazwyczaj nie jedno, ponieważ jak wszyscy dobrze wiemy, Czesi są znani z ogromnych ilości spożywanego piwa, które notabene jest bardzo dobre, więc gdzieś tam nie można się temu za bardzo dziwić. Ale dla mnie to było ciekawe, ponieważ wiem, że dzieje się tutaj, mam wrażenie, dużo częściej niż w Polsce, przynajmniej z tego, co ja miałam okazję doświadczyć. I zrobiłam też taki swój malutki research z innymi Polakami właśnie i rzeczywiście zgodzili się ze mną, że jakby wiadomo, w Polsce też tak się robi, to nie jest tak i nie chcę brzmieć jak osoba, która mówi, że my siedzimy w domu i tylko dom i tak nigdzie się nie ruszamy, ale tutaj jest to bardziej popularne, tu po prostu się idzie do restauracji czy do baru, jeszcze najlepiej w tym takim starym stylu piwa na kartkę, to znaczy dostaje się kartkę na stół i tam po prostu nikt się nie pyta, czy chcesz jeszcze piwo, tylko ci zapisują ile już ich wypiłeś, żeby po prostu potem wiedzieć, jak to policzyć. Także pod tym względem jest to tutaj dużo bardziej widoczne, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Oprócz piwa, Czesi strasznie kochają hokej, naturę. Czesi bardzo często dodają na ich social media zdjęcia właśnie z natury, gdzieś tam w górach, ponieważ to jest bardzo popularne, że taki city break w ciągu weekendu bardzo często właśnie spędzają poza miastem. Czesi kochają zwierzęta, kochają psy. Jeżeli chodzi o psy, to na 10 milionów mieszkańców Republiki Czeskiej przypada 1 milion psów, przynajmniej oficjalnie. Myślę, że ta liczba jest większa niż 1 milion. Także są strasznymi psiarzami. Bardzo często do większości w sumie restauracji można wejść właśnie z psem. Tam zawsze piesek dostanie picie, przynajmniej picie. Najczęściej starają się tego też dokarmiać, także jest to bardzo, bardzo fajne. A jeśli już jesteśmy przy restauracjach, to chciałabym powiedzieć, że moim zdaniem, nie moim zdaniem, to jest oficjalne info, dobrze? Czesi nie uznają sałatek do dania głównego. Śmiejcie się, wiem, że brzmi to całkiem zabawnie, ale jest to naprawdę ogromny problem, kiedy zamawiacie sobie tak zwany rizek, czyli kotlet schabowy z ziemniakami na przykład i do tego oczekujecie jakiś przynajmniej dosyć sporych rozmiarów sałatki, tak, żeby tak troszkę zrównoważyć to smażone mięcho. Natomiast jakież było moje zdziwienie, kiedy po raz pierwszy coś takiego właśnie zamówiłam i otrzymałam, pamiętam to jak dziś, był ogromny kawałek mięsa, bardzo dużo ziemniaków, 1 listek sałaty i połówka takiego koktajlowego pomidorka na tym listku sałaty. I jeszcze było to polane octem balsamicznym, także żeby nie było, tak. To myślałam, że to może po prostu jakieś takie jednorazowa akcja. Natomiast, no niestety bardzo często się to zdarza, że gdzieś tam te sałatki, nie wiem, mam wrażenie, że jakby dużo mniej się ich tutaj spożywa. Za to, czego się dużo spożywa, mam wrażenie, to kminek, którego bardzo nienawidzę, okej? I pamiętam też, że pierwszy raz kupiłam sobie tutaj właśnie chleb. No i w tym chlebie, bardzo często też i na chlebie, jest po prostu kminek. I ja się zawsze zastanawiam, ale jak tu zjeść kanapkę z dżemem, jeżeli jest kminek? Spotkałam się też z tym, że po prostu ziemniaki sypią też takim kminkiem, tak jak u nas na przykład używa się koperku. Tak, ja spotkałam się z tym, że tutaj właśnie przyprawiane były ziemniaki kminkiem, także no niezbyt, jeżeli chodzi o mnie. Jeszcze niedawno mogłabym, a propos restauracji, dodatkowo powiedzieć, że bardzo często piwo jest tańsze od wody, ale tak już nie jest, ponieważ to musiało zostać zmienione. Także piwo już nie jest tańsze od wody, natomiast nadal jest całkowicie tanie. W barach studenckich można kupić spokojnie za 5 zł z kawałkiem pół litra piwa. Także jest to całkiem przystępna cena, jeżeli chodzi o stolicę. No i dobre piwo, tak? Także w ten sposób to wygląda.
Okej, nie chcę też starać się usilnie pokazywać tylko i wyłącznie różnicy. To nie jest tak. Mamy też wiele wspólnego. Na przykład wakacje w Chorwacji z własnym prowiantem, czy też sandały i skarpetki na przykład. Także ta słowiańska krew tam jest, tak? Jakby tego nie można się wyprzeć. Coś nas łączy, tak? O tych różnicach, podobieństwach i wszystkich stereotypach, tradycjach mogłabym się wypowiadać godzinami, ponieważ dla mnie jest to bardzo ciekawy temat, ale myślę, że z tych takich ogólnych, najbardziej dla mnie ważnych i widocznych to właśnie to, co dzisiaj wymieniłam. Także bardzo chciałabym Wam podziękować za uwagę i za to, że przetrwaliście razem ze mną ten mój pierwszy podcast, który uważam, że wcale nie był taki najnudniejszy. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze słucha tego końca. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Ahoj!